Debatę, którą za moment usłyszycie, sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033. Witam serdecznie, Rafał Buca, Nowy Ład, a moim i Państwa gościem, właściwie moimi gośćmi dzisiaj będą debatujący Piotr Walczak z Młodzieży Wszechpolskiej. Czołem, Piotrze. Czołem, witam serdecznie. I Karol Pęczek z Towarzystwa Koliber. Witaj, Karolu. Witam również. Tak, a dzisiaj w tym naszym dalszym cyklu debat młodzieżowych będziemy rozmawiali o bardzo ważnym i też dość kontrowersyjnym zagadnieniu, mianowicie zarówno kryzysie samotności, jak i rozszerzeniami oraz ograniczeniami prawa w kontekście dostępu do pornografii i internetowej prostytucji. To jest temat, który budzi wiele zastrzeżeń, ponieważ po pierwsze jest dość niewygodny dla czy polityków, czy w ogóle dla debaty publicznej, nawet czasem ciężko dyskutować o nim, bo niektóre media blokują już z automatu za wypowiadanie pewnych słów. Mamy nadzieję, że nam nie zdemonetyzują tego filmu, bo jednak debata ta jest bardzo ważna. No i chciałbym zapytać Was, jak Wy postrzegacie tę sprawę jako młodzi ludzie, którzy mają na sercu los ojczyzny, narodu, społeczeństwa, jak zwał, tak zwał. A też mówię w tym kontekście, będziemy rozmawiać, że w 2025 roku szwedzki parlament zakazał zakupywania usług seksualnych za pośrednictwem internetu. Francuski parlament natomiast utrudnia dostęp do pornografii dla nieletnich przez to, że zaczął wymagać uwierzytelniania, konkretnego weryfikowania tożsamości przez użytkowników, żeby sprawdzać ich wiek. Podobne rozwiązania w Polsce proponowali autorzy obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej Stop Narkotykowi Pornografii, która miała na celu również doprowadzenie tej sytuacji, tego stanu prawnego, jaki mamy od niedawna we Francji. Ta inicjatywa miała tam 200 000 podpisów ponad, więc cieszy się jednak ten temat jakimś zainteresowaniem społecznym, jakimś poparciem. No i pytanie, czy wy, panowie, uważacie, że w dobie kryzysu demograficznego i kryzysu zdrowia psychicznego wśród młodzieży należy walczyć z dostępem do pornografii, tak czy nie? I czy taka właśnie metoda, jaką podjęli Francuzi i proponują ci, którzy zgłosili ten pomysł w Polsce, czy to jest skuteczna metoda? Może najpierw Piotr Walczak. Czy jest skuteczna metoda? No to możemy się dowiedzieć dopiero, jeżeli zaczniemy z tym walczyć faktycznie. No jednak jeżeli spojrzymy na ten cały właśnie kryzys, zarówno tożsamości, jak i kryzys zdrowia psychicznego, kryzys relacji, one na pewno mają wiele rzeczy leży u podłoży tych kryzysów. I niewątpliwie jedną z tych rzeczy jest właśnie pornografia, chociaż oczywiście szeroko pojęty w ogóle dostęp do internetu, cyfryzacja, to, że ludzie są w stanie w tej chwili żyć faktycznie wirtualnie, tak, i nie nawiązywać relacji w życiu realnym, tylko zamykać się właśnie w tej bańce internetowej i jest to jedyne miejsce, gdzie część ludzi buduje relacje i w jakiś sposób to upośledza na pewno życie towarzyskie, tak, na pewno to upośledza w jakiś sposób człowieka jako jednostkę, który jest stworzony do tego, żeby żyć w społeczeństwie i żeby te relacje nawiązywać, żeby tworzyć więzi z różnego rodzaju ludźmi. No ale jak patrzymy sobie na badania, to myślę, że łatwo dojść do wniosku, że pornografia z tych rzeczy jest rzeczą najgorszą. To znaczy właśnie tak jak to nazwali twórcy tego projektu ustawy, tak, czyli Ordo Iuris, mówiąc o narkotyku pornografii, no faktycznie pornografia wywołuje efekt, który jest znany z zażywania narkotyków. Jest to coś, czym ludzie się bardzo łatwo uzależniają, co sprawia, że potrzebują tego coraz więcej, co sprawia, że potrzebują także coraz silniejszego bodźca i co doprowadza nawet do tego, że ludzi przestaje zaspokajać zbliżenie seksualne takie w realu i nie są w stanie tego osiągać bez bodźców, jakie im daje właśnie pornografia i to w coraz większych dawkach, coraz bardziej brutalna. I
kiedy właśnie patrzymy na te wszystkie złe konsekwencje tego, czym pornografia jest, no to wydaje się oczywiste, że powinniśmy jakąś walkę podjąć. Na pewno nie jest to walka łatwa i trudno powiedzieć, na ile ona może być skuteczna, ale nie dowiemy się, jeżeli nie zaczniemy próbować. Tak właśnie patrząc na przykład Francji, Francja próbowała zablokować dostęp do pornografii dla dzieci poprzez potrzebę autoryzowania wchodzenia na strony pornograficzne, co w jakiś sposób mogłoby skutkować tym, że zmniejszyłaby się anonimowość osób wchodząca na strony pornograficzne. No i w związku z tym największe portale pornograficzne postanowiły w geście protestu całkowicie zablokować pornografię na terenie Francji, no co jest oczywiście akcją na plus, tak? Można tak powiedzieć. Na ile to jest skuteczne, skoro żyjemy także w świecie różnego rodzaju możliwości obejść VPN-ów i tak dalej, nie wiadomo, ale na pewno choćby w jakiejś części jest to skuteczne, tak? Jeżeli to ma ustrzec chociażby część ludzi, szczególnie ludzi młodych, którzy nie do końca potrafią się posługiwać takimi narzędziami, które obchodzą jakieś zabezpieczenia, które są nałożone w danym państwie, jeżeli jesteśmy w stanie część osób przed tym uchronić, no to myślę, że jest to walka, którą trzeba podjąć. Bardzo dziękuję. Ja jeszcze tylko wtrącę, że bardzo dziękuję wszystkim naszym darczyńcom, wszystkim, którzy nas wspierają. Przypominam, że to miejsce debaty, takie otwarte miejsce debaty, na której występują młodzi ludzie i mogą wymieniać się swoimi poglądami. Możemy promować nowych ekspertów, którzy będą niezależni od jakiejś partyjnej narracji. To jest tylko i wyłącznie dzięki waszemu wsparciu i za to wam wszystkim bardzo dziękuję. Jeśli chcecie do tego dołączyć, pojawić się na naszym serwisie Discord, gorąco zachęcam do wspierania nas. To wszystko możecie zrobić, to jest w opisie tego filmu, poprzez na przykład portal zrzutka.pl. Gorąco do tego zachęcam i oddaję głos Karolowi Pęczkowi. No tutaj myślę, że z częścią tych wniosków, czy też diagnoz się mogę jak najbardziej zgodzić. Takie rozwiązania, które są podejmowane już w niektórych krajach zachodnich, na pewno, no ile to nie są rozwiązania dążące do powiedzmy całkowitego zakazu, no bo też jako wolnościowiec, no jednak nie jestem za tym, żeby może państwo ograniczało w całości no coś, co jest oczywiście no, szkodliwe, ale no, głównie szkodzi tym, którzy po pornografię sięgają, podobnie jak to ma miejsce w przypadku alkoholu czy narkotyków, gdzie no też mamy pewne ograniczenia, ale no przynajmniej w przypadku alkoholu jest to legalne pod no właśnie pewnymi ograniczeniami. I tutaj no jeżeli ograniczamy na przykład pornografię do tylko i wyłącznie osób pełnoletnich, które muszą się w jakiś sposób zweryfikować swoją tożsamość, swoją pełnoletność w internecie, no to myślę, że jest to akceptowalne z punktu widzenia powiedzmy konserwatywnego liberalizmu. Natomiast no, tutaj też trzeba trochę szerzej powiedzieć o samym zjawisku i problemie, który no, ma przełożenie na naszą demografię, na nasze społeczeństwo, na to w ogóle w jakim kierunku jako właśnie społeczeństwo i naród zmierzamy. To znaczy rzeczywiście jest to, myślę, element pewnego szerszego problemu związanego z zanikiem, czy też no z obumieraniem pewnych relacji społecznych, które jeszcze kilkadziesiąt lat temu były naturalne, pewnego życia społecznego, które no, było bardzo ważnym elementem w ogóle życia ludzkiego, a więc właśnie pewnych interakcji, pewnego poczucia wspólnotowości, przynależności, samorealizacji, również poprzez właśnie kontakty towarzyskie, koleżeńskie, ale również te romantyczne, które się na różne sposoby przeplatały. No i wyraźnie w tym momencie te sfery naszego życia zanikają. W bardzo wielu przypadkach to życie gdzieś tam jest redukowane do no, na przykład życia zawodowego i w no, jakichś takich bardzo ograniczonych tak, relacjach społecznych, towarzyskich. Mówimy o atomizacji społeczeństwa, o tej
samowystarczalności, można powiedzieć, autarkiczności w ramach tego jednoosobowego gospodarstwa domowego, które jest dzisiaj coraz częstsze, i sytuacji, gdzie no właśnie jedna osoba tak naprawdę stanowi komórkę społeczną, oczywiście no w jakimś sensie można powiedzieć upośledzoną w stosunku do tego, co wydaje nam się naturalne jako rodzina, czyli no mąż, żona i kilkoro dzieci. Natomiast no, dzisiaj mamy coraz więcej osób nieżyjących w ogóle w związkach. Mamy coraz więcej przykładów, na przykład tych, nazwijmy to w cudzysłowie, komórek społecznych w postaci albo starsza, czy też kobieta w średnim wieku z kotem, albo stary kawaler, który już nie jest zainteresowany wchodzeniem w żadne związki, bo jest na przykład gdzieś tam rozczarowany tym obecnym rynkiem matrymonialnym, nazwijmy to. A też z drugiej strony ludzie coraz mniej czują potrzebę wchodzenia w te związki, no bo właśnie są coraz bardziej samowystarczalni. Tak? Kiedyś mieliśmy taką sytuację, że no, z jednej strony mieliśmy oczywiście tą presję społeczną, to znaczy no już jak kobieta była tam powyżej 20 roku życia, a mężczyzna powiedzmy 25, no to już nie wypadało nie być w związku małżeńskim, no ale z drugiej strony też, no, jeżeli kobieta tam powiedzmy około 30, 25-30 lat była sama, no to ciężko jej się było utrzymać. No z kolei mężczyzna po 30 powiedzmy, no może i finansowo był się w stanie utrzymać, ale jeżeli chodzi o na przykład prowadzenie gospodarstwa domowego, no to miał z tym problem, tak, no bo mężczyźni raczej się specjalizowali w kierunku życia zawodowego. W tym momencie te specjalizacje całkiem zanikły i każdy w zasadzie zajmuje się wszystkim w tym związku. Mamy ten tak zwany model partnerski. No i w związku z tym, no jeżeli każdy zajmuje się wszystkim, no to każdy też to może robić samodzielnie albo na przykład w związku z osobą tej samej płci, no to już w takim wypadku to tradycyjne małżeństwo przestaje mieć taką funkcję pragmatyczną, można powiedzieć, więc to jest kolejna rzecz. No i w zasadzie jeszcze kolejna rzecz, która nam tutaj wchodzi i o której dzisiaj rozmawiamy, czyli szeroki dostęp do internetu, mediów społecznościowych, pornografii. No, to jest taka naturalna konsekwencja, no, która wynika z tego, że no, skoro nie wypełnia związek tych takich tradycyjnych funkcji, skoro w zasadzie no, to bycie razem już też ta warstwa powiedzmy duchowa czy uczuciowa już też gdzieś tam jest spłycana, zwłaszcza poprzez te obrazki, które mamy w mediach społecznościowych, no to w zasadzie się ten związek redukuje do takich fizyczności i potrzeb seksualnych. No i teraz pytanie, czy warto się w takim wypadku starać o związek, który jest ryzykowny, który może się zakończyć kosztownym rozwodem i tak dalej, czy można na przykład zaspokajać w inny sposób. Tak? A tutaj wychodzi do nas w cudzysłowie, no może nie wychodzi po prostu do nas pornografia, tak, z taką ofertą, jest darmowa, dostępna w każdej chwili, nic tutaj nie trzeba negocjować, żadnych nie trzeba spełniać warunków, po prostu jest tu i teraz natychmiast szybkie zaspokojenie tych potrzeb seksualnych. Tylko to oczywiście prowadzi do upośledzenia całkowitego, jeżeli chodzi o możliwość w ogóle zawierania związków, tworzenia rodziny, zawierania małżeństwa, no to prowadzi oczywiście też do takiego biologicznego upośledzenia pewnych podstawowych odruchów seksualnych, tak, no bo jak wspomniał przedmówca, no wcześniej już to co naturalne, ten naturalny fizyczny kontakt z żywą kobietą, z którą ma się jakąś relację romantyczną, tak, no jest zastępowany przez zupełnie inne odruchy, zupełnie inne bodźce, nie mające nic wspólnego z normalnym, realnym życiem i z normalnymi relacjami międzyludzkimi. Więc jest to oczywiście zjawisko bardzo szkodliwe,
ale czy samo zakazanie, zbanowanie w cudzysłowie pornografii jest na dzisiaj rozwiązaniem, które tutaj wszystkie problemy nam zakończy w tej sferze? No myślę, że nie. Myślę, że problem jest trochę szerszy. Mi tutaj brakuje z jednej strony tego, żebyśmy myśleli właśnie, dlaczego ludzie sięgają po tą pornografię, tak? Dlaczego ludzie nie chcą, nie potrafią często zawierać związków. Dlaczego? No i tutaj właśnie myślę, że jest potrzebna chociażby pomoc psychologiczna, tak? Bo tutaj mieliśmy niedawno pandemię, która pokazała, jak duże są deficyty państwa, jeżeli chodzi o dostęp do lekarzy specjalistów w zakresie właśnie psychologii, psychiatrii. No a te osoby, które wpadają w te sidła pornografii, no to też trzeba podkreślić, że to są najczęściej osoby o raczej średnim lub niskim statusie, dla których pornografia jest rozwiązaniem po prostu darmowym i w ten sposób atrakcyjną alternatywą wobec szukania realnego związku, gdzie trzeba się rzeczywiście wysilić, mieć jakieś podstawy materialne i nie tylko, żeby taki związek stworzyć. Więc wydaje mi się, że tutaj są potrzebne działania, żeby młodzi ludzie po pierwsze już na etapie rodziny, wychowania mieli taki jasny przekaz, że założenie rodziny, budowanie relacji towarzyskich, romantycznych to nie jest jakiś dodatek do naszego życia, ale to jest jedna z jego podstawowych funkcji, tak naprawdę zasadniczych treści, bo dziś mam wrażenie, że młodzi ludzie są wychowywani w takim przeświadczeniu, że sensem naszego życia jest realizacja zawodowa, materialna i tak naprawdę to jest oczywiście bardzo ważne, ale to jest tylko element naszego życia. Natomiast no właśnie ten przekaz w rodzinie, lepiej, żeby również był w szkole, mówiący o tym, że jednak budowanie relacji, budowanie związków, zakładanie rodziny to jest coś, do czego zostaliśmy tak naprawdę stworzeni i bez czego to nasze życie jest w jakiś sposób niepełne i upośledzone. Więc tego bym przede wszystkim oczekiwał i oczywiście mówienie o tym, czy też w jakiś sposób również działania nawet na przykład ograniczające poprzez właśnie ograniczenia co do wieku, myślę, że są uzasadnione, ale tutaj też musi być jakaś oferta pozytywna, jakieś wyciągnięcie do ręki do tych ludzi, którzy są w jakiś sposób na pewno nieszczęśliwi, którzy są zagubieni, którzy są upośledzeni, jeżeli chodzi o relacje. Myślę, że musi być. Sama tutaj metoda w cudzysłowie kija ze strony państwa na pewno nie wystarczy. Mhm. To jest masa dobrych wniosków, które chciałbym rozwinąć, a mianowicie chciałbym zapytać właśnie, co poza właśnie tym, co Karol nazwał tym kijem, czyli tymi ograniczeniami państwowymi należy wprowadzić, czyli co należałoby zmienić, tak? Postarajmy się maksymalnie konkretnie nakreślić. Co musielibyśmy zmienić w państwie, aby zażegnać oba kryzysy, czyli jednocześnie ten kryzys zdrowia psychicznego, kryzys związany z poczuciem samotności wśród młodych ludzi, ale i kryzys demograficzny. I w jaki sposób zadziałać tak, by młodzi ludzie zaczęli się coraz częściej spotykać, wychodzić z tego świata wirtualnego i żyć po prostu tak jak normalni młodzi ludzie powinni żyć, wolni od tej tak zwanej smartwicy. Jakie konkretnie rozwiązania należałoby wprowadzić? Teraz, Piotrze, prosiłbym Ciebie, żebyś nam to powiedział. Jak Ty to widzisz? Znaczy, łącząc odpowiedź na to pytanie i trochę jednocześnie polemizując z kolegą Karolem, który mówił przede mną, kiedy zastanawiamy się nad tym, dlaczego ludzie w ogóle sięgają po pornografię, to trzeba zauważyć, że tak jak już wcześniej było mówione, jest to coś, co działa faktycznie jak narkotyk, a znaczna część ludzi zaczyna po niego sięgać, kiedy jeszcze jest z dziećmi. To znaczy według badań Karola Lewczuka i Adriana Dominik-Wójcik, którzy analizowali dane z lat 2004-2016 w Polsce dotyczące rozpowszechniania korzystania z pornografii internetowej,
wynika, że co 4. polski użytkownik internetu w wieku od 7 do 12 lat korzysta z pornografii internetowej przynajmniej raz w miesiącu. Od 7 do 12 lat. Co 4. użytkownik internetu i to są dane pomiędzy 2004 a 2016 rokiem, czyli jeszcze przed całym wydarzeniem z COVID-em, tak? Przed zamknięciem. Mogę się wtrącić. Czy te badania dotyczą obu płci, czy tylko mężczyzn? Czy mamy jakieś rozróżnienie, jeśli chodzi o płci? Na szybko z tego, co mi się wydaje, musiałbym przeżyć bliżej te badania, bo wziąłem tylko tutaj urywek. Dotyczyło to obu płci. Ale musiałbym je teraz odpalić i się zajrzeć w nie, zagłębić. No w każdym razie, nawet gdyby to dotyczyło tylko płci męskiej, nie? I to była 1/4, to i tak jest dużo, szczególnie, że tutaj mówimy o dzieciach. Więc jeżeli to jest taki problem, że dzieci w tak młodym wieku sięgają po pornografię, a później już się po prostu przyzwyczajają do tego, że mogą po nią sięgać, więc później powód już jest mniej znaczący, dlatego że osoba w tak młodym wieku, jakikolwiek ma problem, jeszcze nie potrafi sobie radzić z tym, żeby w odpowiedni sposób ukierunkować konkretne emocje, zdarzenia i tak dalej. Co więcej, no, wielu ludzi dorosłych też nie potrafi tego robić i ucieka w różnego rodzaju używki. No ale ten okres dziecięcy i bycia także później młodzieżą jest szczególnie newralgiczny, w sensie no, mózg jest wtedy jeszcze na tyle plastyczny, że jeżeli człowiek się nie nauczy wtedy w odpowiedni sposób kontrolować samego siebie, tak, i w odpowiedni sposób przekuwać różne zdarzenia na coś pozytywnego, no to będzie uciekało w to, co zna. A jeżeli się wejdzie do internetu, to na treści erotyczne, pornograficzne, czy po prostu nagość w internecie jest natrafić bardzo łatwo. Niedawno mi mignęły też badania, ale teraz już nie będę powołał dokładnie na jakie, więc uznajmy, że to jest dowód anegdotyczny, że znaczna część dzieci, które pierwszy raz sięgają po pornografię, to sięga po nią ze względu na reklamy, które wyskakują. To znaczy próbuje coś włączyć i przeskakują kolejne strony, reklamy z wyszukiwarki i trafiają w końcu na treści pornograficzne. W sensie, no to jest tak łatwo jest na to trafić. No tak jakby przy każdej szkole stał ktoś i rozdawał wódkę. No i wtedy pytanie, czy powinniśmy z tym walczyć, no przecież każdy ma wolną wolę. No ale jeżeli zacznie to robić w tak młodym wieku, niezależnie od powodów, jakie później się przydarzają w jego życiu, kiedy już ma z tym problem, no to wydaje mi się, że no to jednoznacznie powinniśmy z tym walczyć, no bo to nie jest tylko problem jednostek, to jest problem ochrony dzieci, to jest także problem całego społeczeństwa, tak, które na tym traci, które się demoralizuje. A jeżeli chodzi o inne rzeczy, które przy okazji wprowadzenia zakazów pornografii można prowadzić, no to przede wszystkim ta profilaktyka powinna dotyczyć uświadomienia tego, czym w ogóle są smartfony i czym są media społecznościowe, tego w jaki sposób działa mechanizm dopaminowy, w jaki sposób ludzie się uzależniają od elektroniki, w jaki sposób uzależniają się od mediów społecznościowych, tego także w jaki sposób, jak fikcyjny jest świat przedstawiany w internecie. Świat, który kreuje ludziom złe wyobrażenia na tego, jak wyglądają ludzie, na tego, jak funkcjonują ludzie, jak wyglądają ludzkie zachowania i relacje. Tego, jak na przykład szkodliwe jest światło niebieskie w telefonie, tak? W jaki sposób to zaburza także sen, w jaki sposób to zaburza nawet takie rzeczy jak trawienie człowieka, tak? I to wszystko, no, moim zdaniem, przede wszystkim to powinna być taka profilaktyka prowadzona na lekcjach wychowawczych w szkołach. Zanim to nastąpi, no to oczywiście szeroko musieliby być o tym poinformowani nauczyciele i w ogóle powinna nastąpić taka kampania społeczna wszędzie, no, na reklamach, na billboardach, etc. No, jesteśmy spóźnieni o dekady, dlatego że wprowadziliśmy tak naprawdę na swój rynek bez żadnej kontroli i zabezpieczenia produkty, które są niebezpieczne, tak? Są niebezpieczne dla użytkowników, bez dokładnej instrukcji i szerokiej kampanii, w jaki sposób z tego korzystać. Dlatego, że oczywiście nie jest tak, że nie wiem, że ktoś dostanie telefon i umiera od tego, albo staje się uzależniony od wszystkiego. To są rzeczy, z których ludzie korzystają na co dzień do pracy, do nauki i są to przydatne dla ludzkości jako ogółu narzędzia. No tylko, że problem jest taki, że przy okazji mogą także nad człowiekiem przyjąć kontrolę w ten sposób, że właśnie człowiek się uzależnia.
i że nawet wybory, które podejmuje, są nakierowane tym, jakie reklamy zobaczył, jakie TikToki mu się wyświetliły i tak dalej, więc w jakiś sposób trzeba by teraz powstrzymać poprzez innych środków nie mamy, chyba żebyśmy zakazali całej elektroniki, ale to się przecież nie wydarzy. Mamy świat zbyt ucyfrowiony, tak, że nie da się odwrócić, zatrzymać pewnych procesów społecznych. Ale moim zdaniem szeroka przede wszystkim kampania, która uczyłaby tego, w jaki sposób używać narzędzi elektronicznych i współczesnych osiągnięć człowieka jako właśnie narzędzi, żeby to one były narzędziami w rękach człowieka, a nie swego rodzaju kajdanami, które człowieka właśnie zniewalają i to one zaczynają nim kierować. Analogicznie Ciebie, Karolu, zapytam. Wobec tych zagrożeń, które też słusznie zauważyłeś, że są, jakie należałoby kreować rozwiązania? Ja tutaj rzeczywiście zgodzę się też z tą końcówką wypowiedzi przedmówcy i też trochę ją na początek rozwinę, to znaczy ważna jest higiena tego, w jaki sposób korzystamy z urządzeń elektronicznych, co nie jest takie łatwe, zwłaszcza niedawno, jeszcze kilka lat temu w dobie tak zwanej pandemii, mieliśmy zjawisko bardzo szerokie, też dzisiaj dosyć szerokie, choć już może trochę mniej pracy z domu, tak zwanej home office, i tam sam właśnie pracując z domu się łapałem na tym, że wyjście z pracy do domu w cudzysłowie polegało mnie tak naprawdę na przełączeniu okna na laptopie, tak? I to jest coś rzeczywiście niepokojącego i to jest coś, o czym trzeba jasno mówić, że ta higiena, też monitorowanie tego, ile czasu spędzamy przed monitorem, czy to laptopa, czy to smartfona, jest bardzo istotne. Jest bardzo istotne, żeby gdzieś tam w tym naszym dniu było miejsce na podjęcie właśnie jakiejś aktywności fizycznej, na jakiś kontakt z przyrodą, z naturą, ze świeżym powietrzem, z właśnie ćwiczeniami fizycznymi, czy też po prostu odpoczynkiem od właśnie ekranów, właśnie w postaci laptopa, smartfonu, telewizora, czegokolwiek, co w dłuższej perspektywie i w zbyt intensywny sposób użytkowane po prostu niszczy nasze kształt i całe nasze zdrowie, więc to jest coś bardzo ważnego, o czym trzeba by mówić również oczywiście w szkole, tak? Mamy w tym momencie te kontrowersyjne wprowadzone lekcje edukacji zdrowotnej, które teoretycznie właśnie temu mogłyby służyć, ale czy będą służyć, to nie wiemy. Wiemy, że tam jest też trochę kontrowersyjnych treści z kolei pod względem tego naszego jednego z dzisiaj głównych zagadnień, czyli kwestii właśnie rodziny. I na pewno mogłoby to być dużo lepiej opracowane. Co możemy robić, jak możemy temu przeciwdziałać? Możliwości państwa są trochę ograniczone, przyznam szczerze, bo jest to te zjawiska są bardzo mocno motywowane kulturą, która jest masowa i globalna dzisiaj, która płynie do nas w formie muzyki, w formie filmów, w formie różnego rodzaju nośników, przede wszystkim mediów społecznościowych dzisiaj, właśnie TikToka, Instagrama, Facebooka i bardzo różnych właśnie nośników mediów, które co do których trudno jest też ten dostęp ograniczyć, bo wtedy się znowu pojawia pytanie o wolność słowa, o pewne wolności obywatelskie, więc dzisiaj żyjąc w takim zglobalizowanym świecie, tak naprawdę główna odpowiedzialność spoczywa właśnie na tej podstawowej komórce społecznej, czyli rodzinie, czyli wychowaniu, czyli najbliższym otoczeniu, żeby pewne wzorce po pierwsze pokazywać, po drugie przekazywać pewne informacje. Dobrze, żeby to oczywiście było też przekazywane w szkole. Wiem, że tam była taka inicjatywa
zdaje się, marszałka Hołowni chyba, tak, żeby nie wiem, czy ograniczyć, czy w ogóle zakazać używania smartfonów w szkole przez dzieci. Żeby zakazać, to był jeden całkiem z głównych tematów w ogóle w kampanii Szymona Hołowni. Tak. No cóż, myślę, że ja na przykład byłbym za tym, żeby jeśli już, no to decydowały o tym szkoły bardziej powiedzmy oddolnie, czy też szkoły w porozumieniu z rodzicami. Natomiast no i tak tutaj bardzo istotne jest to, w jaki sposób są dzieci wychowywane, tak? Jeżeli już w wieku 3-4, a tak się bardzo często zdarza, lat, dzieci są przyzwyczajone do tego, że po kilka godzin dziennie używają smartfona, no to już potem bardzo ciężko jest odwrócić, gdy dziecko idzie w wieku 7 lat do szkoły, tak? Więc no tutaj i tak nic nie zastąpi dobrego wychowania. Myślę, że na pewno jakieś znaczenie może mieć rzeczywiście edukacja, no ale no właśnie, no dziś pytanie, na ile dzieci będą szły za tym, co będzie przekazywane na lekcjach wychowawczych, czy to na lekcji edukacji zdrowotnej, czy wychowanie do życia w rodzinie, jak to się będzie nazywało, a na ile pójdą za tym, co będzie szło jako przekaz z mediów społecznościowych, jako przekaz ze strony różnych influencerów, patoinfluencerów, różnych nazwijmy to autorytetów medialnych, różnych autorytetów ze świata popkultury. Obawiam się, że raczej będą szły w tą drugą stronę i to jest coś bardzo niebezpiecznego, więc no ja niestety tutaj nieco pesymistycznie uważam, że te możliwości działania ze strony państwa są dosyć mocno ograniczone i nic tutaj nie zastąpi dobrych nawyków, dobrych zwyczajów przekazywanych po prostu w rodzinie i dlatego o to powinniśmy dbać, żeby te rodziny rzeczywiście były przede wszystkim zakładane, tak, żeby te rodziny były zakładane, no i żeby one funkcjonowały w taki sposób, żeby dzieci się po pierwsze rodziły, no i po drugie były wychowywane w taki sposób, żeby miały zdrowe nawyki, żeby potem same mogły zakładać rodziny, żeby mieć również udane życie towarzyskie, życie uczuciowe. Tak? No, na tym nam tutaj myślę wszystkim zależy, ale no, dzisiaj bardzo ważna jest ta funkcja działania oddolnego, czy też działania również organizacji oddolnych, takich w jakich chociażby funkcjonujemy, żeby ten przekaz uszedł, a jeżeli będzie jakieś wsparcie ze strony państwa w formie chociażby edukacji, w formie promocji odpowiednich zachowań prozdrowotnych, tak, no, czy to chociażby przez system podatkowy, czy poprzez właśnie edukację, czy poprzez kampanie informacyjne, no to myślę, że tym lepiej, ale no niestety tutaj ta właśnie presja ze strony popkultury, ze strony tych właśnie influencerów i patoinfluencerów, jak to określam, jest bardzo duża, no i niestety, żeby się przed tym obronić, no to jest potrzebne przede wszystkim wychowanie i wykształcenie pewnych podstawowych norm i wartości we wczesnym okresie dzieciństwa. Piotr Walczak podniósł wirtualną dłoń, zgłaszając adwocem. Ja przypominam, że macie do tego prawo. Więc Piotrze, proszę o w miarę szybkie odniesienie się i właśnie, które zgłosiłeś. Ja chciałbym się z jednej strony co do zasady zgodzić z tym, że rodzina jako podstawowa komórka społeczna powinna być tym miejscem, gdzie ludzie otrzymują podstawowe wzorce, wychowanie i tak dalej, tylko że właśnie cały nasz problem polega na tym, że mamy do czynienia właśnie także z kryzysem rodziny. No i złe także zachowania, wzorce dotyczące internetu, budowania relacji, etc., są na wczesnym etapie także wpajane przez to, że dzieci obserwują te złe zachowania wśród swoich rodziców. Więc nie jesteśmy w stanie tego odwrócić, licząc na to, że nagle
we wszystkich rodzinach zacznie się dobrze dziać, no tylko trzeba uderzać ze wszystkich frontów. A co do jeszcze działań, które nagle nawet mogły być nieskuteczne, jeżeli chodzi o działania państwowe, no co oczywiście może się wydarzyć, bo widzimy, jak nieraz państwa różne, a szczególnie nasze państwa kulawo działają, to nie zmienia faktu, że należy próbować, chociażby po to, żeby działania, które są ze wszystkich stron podejmowane przez państwo, żeby zwróciły uwagę na to, jak ten problem jest ważny i żeby wzbudzić także takie narzędzie, jakim jest ostracyzm społeczny i żeby stało się bardziej modne to, żeby nie korzystać z pornografii i żeby nie przesiadywać na durnych stronach w internecie, żeby się stało bardziej właśnie modne to, żeby budować relacje w życiu, a nie w internecie. No i żeby właśnie stało się powszechnie nieobdarzane szacunkiem to, co jest w tej chwili robione powszechnie, czyli przesiadywanie na TikToku, czy oglądanie jakichś zachowań patologicznych na streamach, czy oglądanie pornografii. Czyli TikTok musi stać się cringe'owy, mówiąc zetkowym językiem. Mam ostatnie pytanie, a mianowicie chciałbym zapytać o to, co też już i ty, Piotrze, poruszyłeś, i ty, Karolu, a mianowicie o właśnie tych pato-influencerów, pato-celebrytów, różne też freakowe walki, to co dzieje się przed tymi walkami, a mianowicie, czy jest w ogóle jakakolwiek możliwość tego, by radzić sobie jakoś z tym wpływem pato-celebrytów? Co właściwie można robić, co ludzie, którzy mają wpływ, i to zarówno mówię o liderach opinii i strukturach państwowych, samorządowych, różnych organizacyjnych, co można robić, żeby ograniczyć ten wpływ internetowych influencerów, pato-influencerów na młodych Polaków? I tym razem proszę Karola, żeby jako pierwszy odpowiedział na to pytanie. Już przejdę do pytania, tylko też zacznę od krótkiego ad vocem. Znaczy, oczywiście ostracyzm społeczny tak, tylko pamiętajmy, że ludzie, którzy bardzo mocno uciekają w ten świat wirtualny, świat mediów społecznościowych i również niestety pornografii, no to są ludzie, którzy tak naprawdę niejako sami z własnej woli się wykluczają w bardzo dużej mierze z życia społecznego i wydaje mi się, że tutaj w ogóle pokazanie im, że właśnie życie w społeczeństwie, życie w ludźmi, życie z dużą ilością relacji może być czymś pozytywnym, bo jeżeli sami się wykluczają, no to już w tym momencie ten ostracyzm nie ma swojej mocy rażenia, że tak powiem, w tym przypadku. Spytałeś o pato-influencerów. No, jest to kolejny problem. Mamy w ostatnich latach bardzo popularne te tak zwane walki, fame MMA, walki właśnie z udziałem ludzi znanych z różnych bardzo dziwnych działalności. Często są to na przykład osoby znane z tworzenia treści wprost pornograficznych i to też jest kolejne narzędzie do legitymizowania tego przemysłu. Czy też powiedzmy takich soft pornograficznych, czyli na przykład różnych osób znanych z wrzucania zdjęć na Instagrama, tak, z mocno wyeksponowanymi różnymi częściami ciała, więc jest to coś, co zdecydowanie powinno przede wszystkim być rzeczywiście pewnym obciachem, pewnym właśnie cringe'em. Wydaje mi się, że w jakiejś mierze już to się udało, ale niestety tylko w jakiejś mierze osiągnąć, bo cały czas ten biznes na siebie zarabia i cały czas ma gdzieś tam swoich widzów, swoich zwolenników. Znaczy, wydaje mi się, że przynajmniej gdzieś tam w tych środowiskach, w których ja się obracam, oglądanie jakichś takich patologicznych gal jest jednak pewnym obciachem, ale już jak trochę porozmawiam z ludźmi, to już od czasu do czasu zdarza mi się również spotkać takie osoby, które takie gale oglądają, dla których to nie jest obciachem, bo na przykład jest tam ich jakiś ulubiony właśnie influencer, którego oglądają
regularnie na YouTubie i ten YouTuber walczy w gali, więc oglądają tą galę, no i tym sposobem ten biznes się kręci, więc jest to bardzo niepokojące. No przede wszystkim trzeba bardzo mocno odkreślić to grubą kreską od sportu, od rzeczywiście z takich walk sportowych, które mają w sobie jakąś rzeczywiście wartość sportową, gdzie biorą udział rzeczywiście profesjonalni zawodnicy i co do tego oczywiście pełna zgoda, że takie walki są w porządku, no a z drugiej strony mamy coś, co ze sportem nie ma wiele wspólnego. Ci ludzie nie mają szczególnych umiejętności sportowych, a tak naprawdę to, co mają do zaprezentowania, no to głównie z tych różnych wulgaryzmów, różnych patologicznych, antyspołecznych zachowań, które dają bardzo zły przykład i niestety jest to dużym dzisiaj nieszczęściem, że ten biznes się kręci, że są tam olbrzymie pieniądze, że również co już mnie naprawdę szokuje, ludzie nawet ze świata, powiedzmy prawicowego, czy takiego konserwatywnego raczej nawet dają się w ostatnim czasie w to wciągnąć. Dlaczego? Bo są tam właśnie te pieniądze. Tak? I to jest coś, co niestety dzisiaj bardzo mocno motywuje. Pieniądze dla przeciętnego człowieka niestety bardzo trudne lub wręcz niemożliwe do zarobienia w zwykłej pracy. Więc jest to coś, z czym rzeczywiście uważam dzisiaj trzeba walczyć, co trzeba ostracyzować. Czy jakieś tutaj znowu powinny być ograniczenia ze strony państwa? Nie wiem, nie mam może takiej gotowego rozwiązania legislacyjnego w tym kierunku na tu i na teraz. Natomiast jeżeli coś rzeczywiście powinno być w jakiś sposób, czy to właśnie podatkowo, czy wprost po prostu ograniczane, zakazywane, to na pewno jest to jedno z tych zjawisk, które jest po prostu patologiczne, destrukcyjne dla wychowania młodych ludzi i na pewno uważam, że powinniśmy z tym walczyć, a przynajmniej bardzo, bardzo głośno mówić, że to jest coś złego, coś niewartego w ogóle naszych pieniędzy, naszego zainteresowania, coś, co powinniśmy po prostu omijać szerokim łukiem, ignorować, nie dawać temu atencji, nie dawać temu w żaden sposób zarobić na siebie, coś, co po prostu powinno wymrzeć z braku zainteresowania. Tego bym sobie bardzo życzył, a z drugiej strony promować to, co jest prawdziwym sportem, prawdziwą rywalizacją, bo to jest dzisiaj bardzo potrzebne również dlatego, że mamy niestety problem w ogóle z aktywnością fizyczną, podejmowaną przez młodych ludzi w ogóle. Mamy coraz więcej tej pracy siedzącej, pracy właśnie przy komputerze, a coraz mniej tych okazji do aktywności fizycznej, więc sport tak, natomiast te gale nie mają nic wspólnego ze sportem i trzeba to jasno mówić i jasno piętnować i na pewno jeżeli taki przekaz będzie szedł ze strony państwa, jestem jak najbardziej za tym. Dziękuję bardzo i teraz oddaję głos Piotrowi Walczakowi. Myślę, że tutaj mógłbym się w pełni zgodzić z przedmówcą. Napomknę jedynie, że Młodzież Wszechpolska właśnie wychodząc z taką inicjatywą sprzeciwiania się tego typu sytuacjom i jakieś próby jednak pokazywania tego jako coś negatywnego, od kilku lat właściwie prowadzi taką akcję, która szczególnie była aktywna około 2 lata temu, kampania społeczna przeciwko patologii i upadkowi zasad. Staraliśmy się z tym wyjść zarówno na Marszu Niepodległości, jak i przy okazji różnych tych tak zwanych freak fightów, tych patogal. Ciężko znaleźć jakieś rozwiązanie. Wydaje mi się, że jedyne, co można próbować poza właśnie oddolnymi działaniami tego typu i nie dawania atencji ludziom, którzy robią takie rzeczy,
no to działania państwowe, które polegają na faktycznym przestrzeganiu przepisów, no to znaczy tego typu rzeczy, które dzieją się na tych galach, wyzwiska tam kierowane i groźby, są karalne. Z tym, że wątpię, żeby ktokolwiek otrzymywał karę za wyzywanie się na YouTubie czy na jakiejś innej platformie podczas jakiejś gali, która jest dostępna publicznie. No tymczasem za to mogą być nawet prace społeczne, tak? Więc nie wiem, być może kwestia jest tego, że państwo powinno być faktycznie bardziej rygorystyczne w wykonywaniu tego prawa, zauważając, jak bardzo szkodliwe społecznie to jest. No ale ciężko się walczy zawsze z wielkim kapitałem, tak? I ciężko się walczy z czymś, na co są pieniądze, więc każdy na te pieniądze chce się skusić. Dobrze, dziękuję zatem i na tym będziemy kończyć. Ja Wam dziękuję, zarówno Piotrowi Walczykowi z Młodzieży Wszechpolskiej, dziękuję. Również dziękuję bardzo. Jak i Karolowi Pęczkowi z Towarzystwa Koliber. Dziękuję bardzo. Jeszcze na koniec tylko dodam, że dosłownie parę dni temu we francuskim parlamencie toczyła się nawet debata tego, by prowadzić jakąś godzinę policyjną blokującą niektóre aplikacje dla młodzieży, żeby niektóre aplikacje nie były dostępne od 22 do jeśli się nie mylę, 6 czy 8 rano, żeby też podnieść wiek korzystania z platform społecznościowych, więc to jest debata, która w Europie się toczy i dlatego też chcemy jako Nowy Ład Państwu móc ją relacjonować, pokazywać, jakie są aktualne, bardzo ważne, bardzo szkodliwe problemy i szukać wspólnie rozwiązań. Jeśli Państwo, jako nasi sympatycy, jako nasi widzowie, widzą jeszcze jakieś rozwiązania, które można by wprowadzić, aby zatrzymać po prostu czy to wzrost poczucia samotności wśród młodych ludzi, kryzys relacji, czy rosnącą taką alienację i kryzys zdrowia psychicznego, to zachęcamy, by dzielić tym w komentarzach, wspólnie wymieniajmy się doświadczeniami i szukajmy jak najlepszych rozwiązań. Tymczasem żegnam się, Rafał Buca, Nowy Ład.